Uwielbiam świąteczny klimat. Potrafię w środku lata zrobić sobie ośnieżoną pompkę, ale gdy już przychodzi wrzesień, to może za oknem nawet jeszcze wrzesień, ale u mnie w pracowni to już święta pełną gębą. W związku z tym zapraszam Was na moje zimowe bombki, które nazwałam słodziaki. Fajne są z dwóch powodów. Po pierwsze, dzięki pięknemu papierowi od Art Alchemy. A po drugie, są w super kształtach. Bardzo mi się podobają, ponieważ sama je sobie zaprojektowałam i dałam do wycięcia ze sklejki. Te 4 kształty można kupić osobno, ale można też w zestawie, wtedy jest 20% taniej. I ja do tego zestawu dołożyłam jeszcze 2 zwykłe okrągłe bombki oraz rękawiczkę. A papier ryżowy jest fantastyczny, niewiele trzeba dokładać, on po prostu sam zrobi całą robotę. Moje sklejkowe bombki z jednej strony będą miały przyklejony papier ryżowy, a z drugiej pomaluję na granatowo, a potem odbiję szablon. Na biało podmalowuję tylko pod papier ryżowy. Podmalowuję na biało, suszę, przeciągam papierem ściernym i mogę przyklejać. Wzory wyrywam i dopasowuję do sklejkowych kształtów. Do przyklejenia używam zwykłego kleju z werniksem, ale jak już przykleiłam, to mi się przypomniało, że mogłam użyć kleju z brokatem. Też by to świetnie wyglądało, więc polecam. Ten zwykły klej na okres świąteczny to chyba sobie muszę schować, a na wierzch wyciągnąć ten brokatowy, bo on fantastycznie wygląda, a ja ciągle o nim zapominam. Podlinkuję Wam go pod tym wideo, bo to naprawdę świetny i świąteczny klej. Obrazki przyklejam, suszę, oszlifowuję papierem ściernym to, co nie jest potrzebne i jeżeli zostanie Wam troszkę resztek, to można nimi pozalepiać dziury. Potem wszystko zabezpieczam lakierem akrylowym matowym i teraz już mogę na papierze ryżowym malować. Przydadzą się stare, wyskubane pędzle gąbkowe oraz farby akrylowe. Jeżeli obrazek ma tło w jednym kolorze, to wtedy dobranie idealnie koloru, którym tło uzupełnimy, nie jest proste, ale w tych rysunkach tło jest takie pociaprane, więc tutaj żadnego problemu nie ma. Więc nawet jeżeli na tym etapie tło dobiorę nie najlepiej, powiem nawet tło dobiorę źle, to potem przecież to wszystko pochlapię, dodam szablony, dodam pastę śniegową i tego złego doboru tła kompletnie nie będzie widać. Wiele osób, które zaczynają deku, właśnie się tym bardzo stresuje, a ja Wam daję słowo. Nawet jeżeli tło wyjdzie do kitu, to luz majonez, za chwilę tego nie będzie widać. A kolejność pracy jest taka. Dobieram i domalowuję tło, jako tako, byle było. Następnie na wszystkich bombkach przeciemniam brzegi. To rewelacyjnie wygląda i dodaje głębi. Cały czas do malowania i cieniowania brzegów używam moich starych, wyjechanych, wyskubanych pędzelków gąbkowych. Bo ja pędzli gąbkowych nigdy nie wyrzucam, no chyba, że już się całkowicie skończą i nie masz czego skubać. Pędzle gąbkowe psują się tak, że ta gąbeczka trochę twardnieje, no i wtedy podskubuję i jadę z tym pędzelkiem dalej. Uwielbiam szablony oczywiście za efekt, który dają na naszych pracach oraz za to, że są praktycznie niezniszczalne. Wiele mam od 10 lat i cały czas mi służą. A dziś do szablonów będę używała 2 past. Jedna to pasta modeling, a druga to pasta do szablonów w kolorze lodowy kwiat. Niech film sobie leci, a ja zamiast opowiadać, co jest na filmie, bo przecież to widzicie, troszkę Wam podrzucę przydatnych informacji. Do odbijania szablonów możemy oczywiście używać zarówno past, jak i farb, ale jeżeli chcemy białą, intensywną odbitkę, to zawsze lepsza jakość wyjdzie nam z pasty, ponieważ biel będzie dużo bardziej intensywna. Dla ciekawego efektu każdą pastę jeszcze na mokro możemy posypać brokatem albo na przykład kulkami cukrowymi. Ale posypka przydaje się jeszcze w jednej sytuacji. Gdy odbijemy coś niedokładnie, to posypanie tego brokatem albo kuleczkami troszkę nam zniweluje te wszystkie niedociągnięcia. 2 słowa o pastach, których używam. Pasta modeling jest średniej gęstości i nadaje się generalnie do każdego typu szablonów. Natomiast pasta do szablonów występuje w kilku kolorach i ma bardziej zbitą konsystencję, dzięki czemu fantastycznie nadaje się do szablonów o bardzo drobnych i skomplikowanych wzorach. Miałam nie mówić o tym, co widać na ekranie, bo przecież to bez sensu, ale chciałam Wam zwrócić uwagę na ten niepozorny szablonik z gwiazdkami.
Nic takiego, po prostu maleńkie gwiazdeczki, ale uważam, że są naprawdę cudowne i dają uroczy, delikatny efekt. A jeżeli efekt ma być jeszcze bardziej subtelny, to proponuję długopis żelowy. To jest wersja niezmywalna. Wystarczy domalować delikatne gwiazdeczki i gotowe. A druga strona moich sklejkowych bombek to w 100% szablony. No dobrze, w 90%, bo jest jeszcze propozycja z konturówką. Szablon odbijam, potem czymś posypuję i właściwie tył gotowy. Ale jeżeli macie ochotę troszkę poćwiczyć z konturówką, to jest dobry moment. Ja do takich ćwiczeń wybrałam gwiazdeczkę. Klasyczna biała konturówka reliefowa, no i lecimy. Nie musi być idealnie, żeby było fajnie. Te najdłuższe linie najpierw namalowałam ołówkiem, a potem starałam się je poprawić konturówką. Resztę poleciałam od ręki. Jeżeli bombeczki mają wyglądać jeszcze bardziej pracochłonnie, to można dodać szef albo na przykład domalować jakieś zawijasy kropeczkowe. To się zawsze udaje. To już prawie koniec, ale przed nami jeszcze dwa etapy. Po pierwsze, bombki pochlapałam, bo uważam, że zimowe prace chlapane na biało wyglądają znakomicie, tak jakby popadał śnieg. A jeżeli wasza zimowa praca ma się jakoś spektakularnie błyszczeć, to nie wystarczy brokat. Proponuję proste dodanie sreberka. No i jeszcze nieodzowna jest pasta śniegowa, ale pasta śniegowa to przecież oczywista oczywistość, więc nie warto o tym wspominać. Pastę śniegową można nakładać palcem albo pędzlem, nie ma znaczenia. Nakładam i na mokro jeszcze posypuję brokatem. Zwróćcie uwagę, że nakładam ją tak, jak pada śnieg, tylko od góry. Nie na całą bombkę naokoło porówno, ale tylko od góry. Nadeszła wiekopomna chwila. Będą złocenia, a raczej srebrzenia. Folia Thermoton, ona po przyklejeniu nie wymaga żadnego lakierowania, oraz klej do złoceń 3D. To jest normalny klej, ale w wersji dużo bardziej gęstej. Wersja pierwsza, na bogato klejem, lecę grubo po brzegu i nawet nie staram się, żeby było równo. Tak po prostu ma być. Gdy klej wyschnie mniej więcej po godzinie, a może dwóch, bo jest dosyć grubo nałożony, wtedy kiedy klei się do palca, ale go nie brudzi, możemy przykleić folię. Po prostu ją przykładamy, odrywamy, a sreberko zostaje. Tak wygląda wersja pierwsza, a teraz wersja druga. Myślę, że dużo łatwiejsza, ale wygląda równie ładnie. Potrzebna będzie gąbka z grubymi oczkami. Co prawda teraz używam tego samego kleju do złoceń, którym przed chwilą ozdobiłam boki bombki, ale tutaj znakomicie nadaje się zwykły klej do złoceń. A może po prostu nie ma znaczenia, jakiego kleju do złoceń tutaj będziecie używać, bo efekt będzie za każdym razem taki sam. Nakładam klej, czekam pół godziny aż wyschnie, potem przykładam złotko i gotowe. Zobaczcie jak wyszło, jak Wam się podoba. Wydaje mi się, że ten efekt jest bardzo prosty, a zarazem uroczy, delikatny i świąteczny. No to jeszcze może coś dodam. Pogrzebałam w szufladzie, znalazłam troszkę gałązek, no bo jeżeli słodziaki, to ze wszystkim na bogato. Gotowy zestaw prezentuje się tak. Jeżeli świąteczne słodziaki Wam się podobają, to linki do wszystkich produktów jak zwykle zostawiam pod wideo. Na kolejny film zapraszam w najbliższą niedzielę, jak zwykle od 9 na YouTubie. A wszystkich wkręconych w deku albo tych, którzy dopiero chcą zacząć tą przygodę, zapraszam na naszą wspaniałą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Link do grupy także zostawię na dole pod filmem. Do zobaczenia.